Cześć, jesteśmy Aga i Marcin. A to nasz nowy przygodobóz. Chcieliśmy dzisiaj opowiedzieć parę słów o tym, po co go kupiliśmy i jakie są nasze przygody. I co z nim zrobimy. Van jest naszym naturalnym rozszerzeniem naszych przygód. Zaczynaliśmy od chodzenia z namiotem, rozstawiania go wszędzie i zrobiło się to w pewnym momencie dosyć problematyczne, zwłaszcza jak jeździliśmy w miejsca, gdzie chcemy wziąć dużo sprzętu fotograficznego, a na przykład bardzo często pada. To siedzenie w kucki po prostu zaczynało nas już dobijać. W zeszłym roku pożyczyliśmy multivana Volkswagena mniejszego. Mieszkaliśmy w nim miesiąc na całym Eurotripie. Vlogi tutaj. Po przetestowaniu tego multivana stwierdziliśmy, że to jest jednak trochę za mała przestrzeń do tego, żeby w pełni móc funkcjonować w ten sposób, w który chcemy. Dlatego w zasadzie już chyba rok szukaliśmy takiego samochodu, który spełniłby wymaganie właśnie przeciwdeszczowości w podróżach. Był na tyle mały, żeby dało się gdzieś wjechać, ale na tyle duży, żeby można było też w środku na przykład poprawiać zdjęcia potem. Drugi cel to jest to, że chcemy zrobić z tego samochodu także mobilne biuro, w którym będziemy mogli robić pełne projekty wideo, czyli będziemy mieli prąd, kawę, ciepłą wodę. Toaletę. Bardzo ważna sprawa. Chcemy być generalnie niezależni. Bardzo nam się to podoba. Podoba nam się wolność podróżowania takim samochodem. Podoba nam się road trip jako sposób podróżowania. I chcemy to wszystko połączyć. Jest to Renault Master, w zasadzie Renault Master Trax z 2016 roku w wersji L2H2 z przebiegiem trochę poniżej 200 000. Wersja L2H2 zapewnia nam około 5 m2 powierzchni do życia, czyli 3 metry wzdłuż. Mówimy o samej pace. I trochę poniżej 1,80 m w poprzek, więc będziemy mogli zrobić sobie łóżko w poprzek. I umożliwia stanie zarówno mi, jak i Jadze w pełni wyprostowanym w środku, nawet po zabudowie. Więc to jest to, co było nam bardzo potrzebne. Motorówka. Jeśli chodzi o takiego vana, to już od jakiegoś czasu śledziliśmy inne osoby, które uprawiają tak zwany van life i parę rzeczy podpatrzyliśmy, które nam się podobały, no i sami na własnych doświadczeniach dowiedzieliśmy się, co nam jest potrzebne. Chcieliśmy od początku, żeby był sprawny mechanicznie i żeby nie wymagał dużo wkładu pracy i nakładu pieniędzy, żeby już raz go zakupić i był w porządku. No i właśnie, tak jak Marcin wspominał, chcieliśmy, żeby był na pewno na tyle wysoki, żeby można było w nim stanąć, stąd wersja L2H2, ale żeby nie był zbyt długi, żeby na te wszystkie nasze wycieczki górskie po tych szalonych drogach, po których my jeździmy, żeby jednak dało się wygodnie manewrować, ale żeby też mieścił się w przyzwoite miejsca, bo będziemy chcieli często spać na dziko. No i jeden jeszcze z takich rzeczy czysto kosmetycznych, chcieliśmy, żeby był biały, żeby wyglądał ładnie na zdjęciach. Na szczęście nie jest to trudne, bo większość takich samochodów jest biała. Jeżeli chodzi o proces wyboru, to szukaliśmy sporo na Otomoto. Już myśleliśmy, że kupimy jakiś z tych samochodów, które tam widzieliśmy, bo oferty były bardzo atrakcyjne. Natomiast popytaliśmy trochę poznajomych, którzy mieli doświadczenie ze sprowadzaniem samochodów albo kupowaniem po prostu używanych w Polsce i strasznie się przestraszyliśmy tego. Odczuliśmy, że wydamy kupę kasy na gruchota, w którego włożymy drugie tyle. Więc stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, trochę nas to przybiło, ale parę podań ręki dalej zorientowaliśmy się, że mamy kontakt do fajnego komisu, który pomógł nam po prostu wybrać samochód za granicą i ogarnąć wszystkie formalności związane ze sprowadzeniem go, plus oczywiście sprawdzić go na miejscu. Czyli mechanik pojechał i zobaczył, powiedział, że jest ok. Wiedzieliśmy, że możemy temu zaufać. Jeśli chodzi o to, co chcemy zrobić z tym vanem, to nie chcemy go zostawiać w takiej formie. Chcemy go przerobić i chcemy zrobić konwersję w stronę kampera, ale jednak zupełnie w naszym stylu. My chcemy zrobić sobie taki mały domek na kółkach. Więc to, co byśmy chcieli zrobić, to przede wszystkim chcemy mieć tam oczywiście łóżko, ale łóżko chcemy, żeby było składane, żeby w ciągu dnia mogło funkcjonować jako stół. W naszym przypadku to pewnie jako biurko. Bardziej jako biurko. Bardziej jako biurko, żeby było to wygodne miejsce do pracy. Oczywiście jakąś formę kuchni, lodówkę, ale niezbyt dużą, bo jesteśmy osobami, które są w stanie przejechać miesiąc na liofilizowanym jedzeniu. Nie ma problemu. My też nie chcemy w nim mieszkać na stałe. To nie jest tak, że się przyprowadzamy do vana. Więc to jest też kwestia, że nie musimy mieć aż tak dużo miejsca na pakowanie rzeczy. Oczywiście przyda się, bo mamy też sporo sprzętu trekkingowego, sprzętu foto-wideo i różnych innych, ale nie musimy całego naszego dobytku tam pakować. Kolejną rzeczą, którą potrzebujemy, jest toaleta. I mamy nawet toaletę, którą kupiliśmy specjalnie do multivana.
Toaleta bardzo się sprawdziła. Fantastyczna sprawa. Myślimy też jednak o prysznicu. W jakiejkolwiek formie nadal się zastanawiamy, jak dokładnie ten prysznic zamontować. Wiemy, w którym będzie miejscu, Tak. ale zastanawiamy się właśnie, jakie będzie najlepsze rozwiązanie. Czy po prostu zabudowanie na stałe i pełne uszczelnienie, czy zrobienie jakiejś formy otwieranego blatu. No, to temat na później. Prysznic jest nam potrzebny po to, żeby czasem jednak zmyć z siebie pył, brud z podróży, z trekowania, zwłaszcza jeśli chcemy też robić płatne zlecenia podróżując tym vanem. Więc czasami trzeba też wyglądać. Ale to jest z takich praktycznych rzeczy domowych, a z takich bardziej technicznych to, co potrzebujemy, to jest prąd. Więc będziemy mieć panele solarne na dachu. Jesteśmy na etapie przeliczania, jakiej właściwie mocy potrzebujemy, bo musimy wziąć pod uwagę to, że będziemy jeździć na północ, gdzie może być trochę mniej słońca. A jeśli macie jakiekolwiek sugestie a propos przeliczeń dla tego typu podróży, napiszcie nam w komentarzu. Tak. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc. Tak, zbieramy wszelkie możliwe informacje na ten temat i potrzebujemy to koniecznie, potrzebujemy też internetu. Więc będziemy instalować modem, żeby mieć na tyle silny internet, żeby móc z niego pracować. Ja pracuję nadal 9-17, ale zdalnie, więc mogę pracować z różnych miejsc. Potrzebuję jednak mieć dostęp do internetu i nie zawsze polegać na tym, czy znajdziemy jakieś Wi-Fi w jakimś miejscu, czy nie. Nasz plan jest taki, żeby mieć gotowego vana na przyszłą wiosnę. W czasie wiosny będziemy mieć już pewne zlecenia, które chcielibyśmy wykonać z jego pomocą, a oprócz tego będziemy chcieli już jechać w podróż jak najdłuższą, jak się da, albo na krótsze podróże, ale chcielibyśmy, żeby miał już wszystko to, co jest niezbędne. Wizualizacja. Tak będziemy z niego korzystać. Bardzo chcieliśmy zrobić to wideo jako taki początek naszej drogi związanej z tym vanem. W naszych planach jest kontynuacja. Będziemy chcieli pokazać, jak go tworzymy, co my zrobiliśmy, co było zrobione u specjalistów, żeby też dokumentować trochę tą drogę, ale może też ułatwić innym osobom, które chciałyby zrobić coś podobnego. Albo przynajmniej powiedzieć, jakich błędów uniknąć, bo na pewno takie będą. Na pewno będą błędy. Będziemy to dokumentować, więc zachęcamy Was, żebyście razem z nami przeszli tą drogę i na pewno będziemy wrzucać tutaj i na Instagram zdjęcia, filmy, różne elementy związane z całą tą przeróbką i naszymi dalszymi podróżami. Więc jeśli Wam się podobało, zachęcamy do polubienia i zostania z nami na trochę dłużej. Żeby kliknąć może zasubskrybuj. Tak jest. Dziękujemy Wam bardzo i widzimy się wkrótce. Ptak nam chodzi po dachu. A mucha chodzi ci po kapeluszu. Dzień jak co dzień. To był diesel na mrozie przysłowiowy. No, przepraszam,